Dzień off. Zacząłem robić blogi, przerzucać blogi z Facebooka na YouTube dla Jerlin i zajęło mi to bardzo dużo czasu. I przyszliśmy na basen. Basen był znowu zamknięty, chociaż wczoraj się Jerlin pytała, miał być otwarty. Po naszym zapytaniu otworzyli, o dziwo, ale zażądali tym razem czepków. Ja się zapytałem, po co czepek? Czepki zostały stworzone w dwóch celach. Jeden cel to był taki, to oczywiście wiadomo, żeby włosy nie wpadały do filtra, tak? Ale drugi cel, żeby ratownik widział, jak ktoś tonie. Tak, takie czepki. Na niektórych basenach w Polsce jeszcze trzeba zakładać. Ale ostatnio jak byliśmy, to nikt nam nie zwracał uwagi i nie było z tym problemu, ale podobno to jest jakaś taka zasada. Oczywiście tutaj ratownika nie ma, więc nikt nas nie znajdzie. Ja też nie mam zamiaru do tej brudnej wody wkładać głowy, więc tylko włożę swoje nogi. Ale dziwne. I czepek kosztuje ile? 7 zł. No, normalna cena. Ale Mat bardzo chce pływać, więc usiądę sobie po prostu na brzegu basenu i Mat sobie popływa, a ja nie będę pływał. Wow, Mat ma czepek. Masz czepek? Pokaż. Czarny czepek. Kondon na głowę. Super. Idź naokoło, jak chcesz wejść do basenu. No więc dzisiaj tak spokojnie. Jutro, od jutra będą już blogi na City Horror. Więc lecimy jutro rano na City Horror. Około 12 mamy lot. Półtorej godzinki i będziemy na City Horror. Wszyscy mam nadzieję, że mają dokumenty. I bez problemu polecimy. Lecimy tam na 6 dni. Zobaczymy, jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Potem wracamy. Ja lecę do Manili, a Jerlin ma wynajem hotel dla Jerlin i jej rodziny. Zamknęli basen na 2 dni, ale zobaczcie, że nikt w basenie, czekajcie, pokażę wam tutaj, nikt w basenu nie umył, dalej jest brudny na dnie, nikt się tym nie zajął, więc dziwna sytuacja. O, tu jest czyściej. O, Mati, come here, in here is the better. Ponieważ tutaj od naszego wynajmowanego takiego domku szeregowca do basenu jest jakieś 400 metrów. I już któryś raz z rzędu ktoś specjalnie się zatrzymuje a to na skuterze, a to na motorze, a to samochodem, żeby zrobić sobie z nami zdjęcia. Z doświadczenia wiemy, że nie możemy być za długo w jednym miejscu, bo wszyscy tutaj wszystkich znają i wszyscy potem chcą z nami sobie robić zdjęcia i nas zaczepiają. Co jest bardzo oczywiście miłe, ale dobrze, że jutro wyjeżdżamy, bo zdążyliśmy przejść 300 metrów do basenu i 300 metrów z powrotem i około 6 osób nas zaczepiło. Proszę, masz rękę. Hand. A uwaga, motobike. Grab. A nie wiem, czy mamy w Polsce graba. Tutaj to jest albo taksi możesz zamówić, tak jak Uber, albo jedzenie, tak jak Uber Eats. O. Zdrowo się tutaj nie żywni. Ja miałem ochotę na kurczaka, ale nie wiem, czy w Polsce jest. Z tego co pamiętam, to nie ma. Tutaj są potrójne burgery, czyli tylko 2 kawałki bułki i cała pozostałość to jest mięso. 3 kawałki hamburgera. I kosztuje to około 14 zł, jak już pamiętam. Może 12,50. A jeszcze raz tutaj nasz domek. Słuchajcie, gdyby nie to, że łóżka skrzypią strasznie, jak robisz bum bum na górze, to wszyscy na dole słyszą, więc jak przyjeżdżasz z rodzicami, to jest to niewskazane wynajmować w tym budynku, w tym Airbnb. Ale dobra, mamy tutaj kodzik ładny, takie 4. świat bym powiedział. Tutaj naciskać i macie, czekajcie, kilka kodów. Failed. Why? Why failed? Czekajcie. O, failed. Czyli coś jest nie tak. Tak. Oh, you close a mouth like... O, otworzyło się.
Drzwi otworzyły się automatycznie, ale 3 razy się pomyliłem. Chyba za dużo razy wpisałem numerek, bo każdym wpisywałem to samo. Dzień dobry w nowym dniu. Słuchajcie, jedziemy na 2 taksówki na lotnisko, bo do jednej byśmy się nie zmieścili. 5 osób i 2 dzieci plus duże bagaże to troszkę za dużo jak na jedną taksówkę, ale wszystko jesteśmy o czasie. Na 2 telefony musieliśmy Graba zamówić, żeby przyjechały w podobnym czasie. Jeżeli pojechała pierwsza, za 2 godziny mamy lot na Siargao. A jedziemy teraz wzdłuż lotniska. Jeszcze mamy jakieś 20 minut do terminala, jak nie będzie za dużo korków. Słuchajcie, jesteśmy troszeczkę za wcześnie na lotnisku, mamy jeszcze 3 godziny do lotu, ale lepiej być wcześniej niż się spóźnić. I obskoczyłem sporo bankomatów przez ostatnie 2 tygodnie i na lotnisku International Mactan in Lapu-Lapu wypłaca tylko jeden bankomat 25 tysięcy, większość wypłaca 10 tysięcy peso jednorazowo. Tutaj na Domestic, na lotnisku 20 tysięcy w China Bank można wypłacić. No. Więc tak, czekamy jeszcze z 20 minut i idziemy się zczekować. Mam nadzieję, że mimo że Domestic, to uda nam się oddać bagaże i pójść coś zjeść. Me too? Yeah, you too. Okay. Together with them. Say hi, Matt. Hi, Mate. Mat. Oh, really happy. Yes? Happy. High five. Właśnie się zczekowaliśmy, zostawiliśmy bagaże. Bagaże były 11 kg cięższe, a i tak nie zwrócili na to uwagi. To nic, Jerry mnie tak zestresowała, że jej siostra nie wzięła dokumentu żadnego, dowodu osobistego czy paszportu. Ja wiem, że to jest domestic i drugi raz w życiu na dosłownie zdjęcie lecimy samolotem. Pierwszy raz leciałem z Barcelony do Warszawy, wracałem, kiedy mi ukradli dowód osobisty, a teraz siostra leci na Siargao. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z powrotem, gdy będziemy wracać, ale stres jest jak always, jak zawsze. No, czekamy na boarding, ale jesteśmy pierwsi, bo lecimy z rodzicami Jerlin, a oni są jako pierwsi wchodzą, ale dzieci też wchodzą pierwsi. I będziemy autobusem jechać do samolotu. Ogólnie jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo oczu na nas patrzy, więc trzeba się pilnować. Słuchajcie, lot będzie trwał około godziny 50 minut do Siargao, potem około 40-45 minut będziemy jechać busem do hotelu. Tam jest trochę kilometrów, kurczę wam powiem. Mam nadzieję, że drogi mają w miarę. Pierwszy raz będę na Siargao, więc mam nadzieję, że fajne widoki i fajny Iceland hopping zrobimy jutro albo pojutrze. Weszliśmy do samolotu, zajęliśmy nasze miejsca. Tata Jerlin usiadł na miejscu naszego ducha, czyli Konrada, i mamy jedno ekstra miejsce, które ktoś tam wykorzysta sobie bardzo fajnie. O, chwilę to zajęło dojście, kto gdzie będzie siedział, a ja siedzę z Mattem. Hulk? Dolecieliśmy bez problemu, ale lądowanie było bardzo, bardzo szybkie. I tu jest lotnisko bardzo małe. Czekamy na nasze bagaże. Wydaje mi się, że to jest lotnisko mniejsze niż na Coron nawet, bym powiedział. Jerlin poszła szukać jakiegoś transportu dla naszej całej rodziny. Sir, ready the picture? Yes. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. You're welcome. Welcome to Siargao, sir. Next, surian ni picture kami. Mister. Thank you, sir. You're welcome. Ładnie nas witają na Siargao. Bardzo ładnie.
No, słuchajcie, właśnie nas oszukali. Już nie 1500, tylko 2000, no ale to standard przy takiej ilości. Ja nie mam ręki nawet, żeby gadać. Normalnie 300 peso od osoby. Jest tu do General Luna jest transport. Jerry się wydarkowała 2000 za prywatnego busa. Jestem ciekawy, o takie coś. Dobra, nie, chociaż ta walizkę. Taki busik. Jak zwykle białego muszą oszukać. Tu się nic nie zmieni. Gdybym był sam, oczywiście bym zapłacił 300 peso. Ale nas jest piątka, byśmy zapłacili 1500 za takiego normalnego busa. A tak się wytargowała 500, bo normalnie 2500 za prywatnego. Ale nie musimy jechać prywatnym, bo nie jesteśmy VIP-ami. Jest Sea Sky. Ale tu biznes po prostu. Same busy. Oh, kumusta? Okej. Okera. Itong ba na to kay... In Siargao it's Tagalog or Bisaya? Bisaya. A, tutaj też jest Bisaya język. Tu też jest Bisaya język. Wszyscy chcieli z nami zdjęcia. Dili artista sa dili. O, macie tu jakieś restauracje też na lotnisku. Hotelik malutki wybrałem, w miarę nowy, kilkuletni, z basenem. Jako że nasz ghost, nasz duch został w Polsce, tylko z nami leciał samolotem, to mamy jeden pokój więcej. Mamy 3 pokoje dla naszej familii, ale to dobrze, bo dziadek z babcią Jerlin będą mogli, rodzice Jerlin będą mieli własny pokój, dzieciaki z siostrą Jerlin kolejny, a ja z Jerlin kolejny. Widzimy się na miejscu. A i nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji i dzwoneczka, jak chcecie zobaczyć kolejne materiały i być na bieżąco, ponieważ algorytm YouTube'a nie przepada za mną, pewnie dlatego, że jestem brzydki i nie potrafię gadać do kamery, ale chociaż coś tam wam mogę pokazać. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy po przyjeździe na Siargao, to są bardzo ładne drogi i puste tak naprawdę. Bardzo mało motorów, bardzo mało samochodów czy tricykli. Zobaczcie sobie, jedziemy już prawie połowę trasy i cały czas jest tak, czyli duża droga z poboczem i samochodów jak na lekarstwo, czy motorów, więc to jest bardzo, bardzo na plus. I nasz taxi driver zaproponował nam wycieczkę objazdową po wyspie za 4000, ale raczej jest to bez wyżywienia i bez wstępów, prawda? Wczoraj Jerlin dzwoniła do jednej firmy, która się tym zajmuje i objazdówka od osoby chcieli od nas 1800 peso. Tutaj mamy 4000 za samochód i objazd wszystkich miejsc. Wydaje mi się, że to będzie taniej przy naszej grupie. Ale jeszcze zobaczymy, jaka będzie cena w hotelu, żeby sobie porównać. A pamiętajcie, że mamy początek marca 2024 roku. Po dłuższej chwili wjeżdżamy do obszaru pod nazwą General Luna, w której znajduje się nasz hotel Sea Sky Resort. Ogólnie drogi są puste. To jest chyba najbardziej zaludniony obszar na całej wyspie. I jest tutaj najwięcej życia nocnego, które będę chciał wam pokazać w najbliższym czasie. I po dłuższej chwili ukazuje nam się nasz hotelik. Z zewnątrz wygląda nawet ładnie. Siargao Sea Sky. Parking area this way. Oh, I think on the back. Wysiadamy i cały hotel. O, jest basenik. Mały to mały, ale Matowi wystarczy. Tutaj. Tu mamy dla dzieci. Widać, że już farba schodzi. Słabej farby użyli, ale czysty jest. To jest najważniejsze.
Mat not yet. I słyszę jakieś roboty, więc coś tam cały czas jeszcze remontują. Idę się zameldować. Zrobię wam mały review do pokoju. Pokój jest otwierany kartą. Kartę tutaj trzeba wsadzić, żeby była elektryczność. Mamy kabinę prysznicową. Widać, że właściwie jest Chińczykiem. No bo jak widać, wszędzie chińskie znaczki. I pokój wygląda tak. Tata, nice. Dwuosobowy, jeden z Nice room! Very nice. You have heater, aircon. Very nice. And it's our view. Save you to swimming pool. Widać, że nowy hotel. A jest zakaz palenia i też chińskie znaczki. Więc to jest rzadkość. Mają wagę w pokoju. Maganda kasi meron silang weighing scale. We can check our weight. And Fajny hotel, podoba mi się. Ale gorąco trzeba klimatyzację wyłączyć. Jeśli będzie wszystko działało. Dostaliśmy teraz, o. Gdzie to? Po chińsku wszystko. Mama, daj. Dobrze jest napisane on off, gdzie jest. Ty, no naprawdę, mam taki sam pilot w domu, ale po polsku, czy tam po angielsku, a nie po chińsku. AUX. Też mamy AUXa w Polsce, klimatyzację. No na razie jesteśmy zadowoleni, prawda? Dostaliśmy 2 pokoje, trzeci dopiero dostaniemy za jakieś pół godziny. Zobaczymy, jak się skończy. Bardzo dużo jest tutaj obcokrajowców na skuterach, czego nie widać normalnie na Negros czy Lapu-Lapu. Bardzo dużo robią, nowe drogi, jakieś hotele budują. No takie pierwsze wrażenie jest naprawdę miłe. Tylko mały problem jest. Gdyby wam coś się stało poważniejszego, to nie ma tutaj żadnego porządnego szpitala. O, Izą. I to jest powód, dla którego nie wybiorę tej wyspy na dłuższy wypoczynek, czy na dłuższy pobyt. O, ale mają sklep z alkoholem blisko hotelu, to dobrze. Słuchajcie, pierwsze spotkanie z plażą na Siargao wygląda ładniej niż na City Hotel, mogę powiedzieć. O, tam widzicie są fale, czyli tam jest płcizna. Aha. I chyba plażą to daleko nie zajdziemy z tego co widzę, jak jest wysoki prąd. No. Jerlin, mamy teraz zadanie. Jerlin wybiera dla mnie restaurację. You choose restaurant for me. Słuchajcie, jest 3:30, a ja jeszcze nie jadłem śniadania. Guys, jesteśmy tutaj w lokalnej restauracji, ale widzę, że bardzo dużo Europejczyków się tu stosuje. Ja mam chicken fillet, tutaj jakaś rybka w curry, a Jerlin ma... lumpia and shrimp. No, it's the handmade, I see. It's not shopping. And of course the samigraty. But don't have beer here. Nie mają tej piwa. Trzeba sobie pójść obok do sklepu. Więc my się zabieramy za jedzenie. Czujemy się trochę jak świnie po jedzeniu. Nie chce nam się ruszać, więc wzięliśmy tricykla. Ale obejdziemy od razu tak. Znaczy tutaj bardzo dużo restauracji. Tak. A i to jedzenie przed chwilą co widzieliście, to zapłaciliśmy 420 peso, plus oczywiście 2 piwka za 140, ale 420 peso to jest jakieś 34 zł. Tak to wygląda tutaj. It's normal price, you know. In Kinopana, Kolipapa, you take chicken. But it's, you know, 100 different. Not too much. Jedziemy teraz, zabieramy swoje tyłki i jedziemy do sklepu spożywczego takiego większego, żeby nie kupować tam, gdzie wszyscy turyści kupują. Wróciliśmy do domu już z naszymi zakupami. Zobaczcie, co my kupiliśmy tutaj. Moje stracone ostatnio Choco Mocho, znowu sobie kupiłem 10 sztuk. Mamy jakiś biskuit, Red Bull, Tandawaj, wódka, w ogóle takie coś
Zobaczcie, to jest kurde pozdzierane, nie wiem co to jest, 40%. Kosztowało całe 20 zł. Mleczko dla mata, jakieś mleko. Za wszystko zapłaciłem 160-150 zł. No ogólnie wszystko drogie teraz jest. Ale czas, została nam 1,5 godziny słońca. Idziemy do basenu trochę popływać. Przetestujemy tą wodę w basenie. I chyba to na dzisiaj wszystko. Ogólnie Siargao dziwnie zaskoczyło mnie. Jest takie bardziej przypominające troszkę Tajlandię jak dla mnie. Może trochę Madagaskar, jeśli chodzi o ten styl. Na pewno totalnie inne niż City Hora. Tutaj jest to takie bardziej, widać, że backpackerskie, przychodzą surfować. Takie, no ogólnie nie mój klimat, ale fajnie, ogólnie fajnie. Widać parę restauracji i oczywiście postaram dla Was się nagrać, że nie pomoże mi nightlife z tego miejsca. Dla tych oczywiście, którzy lubią się bawić. Może nam się uda coś nagrać i się dowiedzieć paru rzeczy, gdzie tutaj się fajnie pobawić. No bo to takie backpackerskie, surfing, prawda? Bardzo dużo salonów tatuaży, tego, no to też imprezy, prawda? Jakieś zioło, trawa i tak dalej. Nie wiem, zaraz mnie zablokują za te używanie takich tych. Ale z tym mi się kojarzy po prostu taki klimat. To wiesz, rasta i te sprawy. Dobra, basen czeka. Testujemy trochę nagrywanie w słabym oświetleniu. Jesteśmy w General Luna i szukamy jakiegoś restauracji, żeby coś zjeść. I nawet to bardzo fajnie wygląda, jak na jednocalową matrycę DJI Pocket 3. Tutaj mamy sklepy, prawda? I kurczę, wygląda jakby w dzień prawie było, a mamy już ciemno. Idziemy całą familią. Trochę inaczej to wygląda w dzień, a trochę inaczej w nocy. Ale spacerek sobie zrobimy. Basen przetestowany, woda dobra. Takie minusy z tego hotelu, no to na pewno problem z prądem, bo pokój jest na kartę i jak wyjmiesz kartę, to prądu nie ma, a testowałem inne karty i nie działało. Więc możesz ładować tylko i wyłącznie jak jesteś w pokoju. Telefony czy powerbanki. A i nie ma lodówki. To też jest duży minus, jak chcesz sobie jakiegoś zimnego drinka zrobić. Możecie sobie zobaczyć, jaka jakość jest DJI Pocket, jak jest prawie ciemno, prawda? Według mnie to jest bardzo dobra jakość, jak na tak małą kamerę, która mieści mi się w ręku. Bulalo zupa filipińska. Zdecydowali Filipińczycy, że jemy dzisiaj po filipińsku. Więc, a tam mamy spicy lechon belly. I think it's better.